Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Dzisiaj mam dla Was następną lekcję z techniką imitacji, z techniką shadowing. Ta lekcja bardzo Wam się podobała, więc dzisiaj mam dla Was następną lekcję z tą właśnie techniką. Ale dzisiaj to będzie wyglądać trochę inaczej. Dzisiaj będzie dialog. Imitacja to jest świetna technika, żeby poprawić akcent, wymowę i intonację. Będziecie dzięki temu mówić lepiej i bardziej naturalnie po polsku. Tak, to nie jest naturalna rozmowa, ale technika imitacji jest bardzo dobra, bo mówicie poprawne zdania, poprawne frazy i przede wszystkim mówicie głośno po polsku, co jest bardzo ważne dla Waszego mózgu, żeby lepiej uczyć się polskiego i w ogóle jakiegokolwiek języka. No ale oczywiście najlepiej uczyć się mówienia i wymowy z prawdziwymi ludźmi. No i z profesjonalną nauczycielką. Dlatego zapraszam Was serdecznie do mojej szkoły języka polskiego online. Link jest w opisie. Ale w tym momencie też możecie uczyć się polskiego i dzisiaj będzie dialog. Dialog w piekarni. Po tej lekcji będziecie czuć się pewniej, kupując chleb w polskiej piekarni. No bo jeśli kupujecie cały czas chleb w supermarkecie, bo nie chcecie mówić po polsku, boicie się, rozumiem. Ale tutaj dzisiaj mam dla Was dialog, a tydzień temu była lekcja o różnych rodzajach chleba. Więc proszę obejrzeć te lekcje i będziecie wiedzieć wszystko o typach pieczywa w Polsce. No dobrze, ale jak to działa? Będą 4 części. Pierwsza część – słuchaj i czytaj. Będziecie słuchać dialogu i patrzeć na tekst. Druga część to będzie mój komentarz na temat wymowy i słownictwa. Trzecia część to będzie imitacja. Powtarzaj albo imituj. Możesz albo powtarzać po mnie, albo mówić razem ze mną. I czwarta część rozmawiaj ze mną. Tak jak w innych moich lekcjach z serii Speaking Practice. Więc ja będę mówić swoją kwestię, a Ty potem będziesz czytać swoją. Zaczynamy. Pierwsza część. Posłuchaj całego dialogu. Dzień dobry, poproszę 1 chleb. Dzień dobry, krojony? Tak, proszę pokroić. Coś jeszcze? Tak, poproszę jeszcze 4 żytnie bułki. To wszystko? Nie, poproszę jeszcze 1 pączka z budyniem. A z czym są drożdżówki? Z serem, z makiem i z budyniem. To poproszę 2 z serem i 1 z makiem. To wszystko? To wszystko, dziękuję. 18,70. Kartą? Nie, gotówką. Dziękuję. 18,70, 19, 20 i paragon. Dziękuję. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Świetnie. To był dialog w piekarni, a teraz druga część, mój komentarz. W dialogu
było słowo poproszę. Poproszę. Uwaga, tak jak mówiłam wiele razy, literkę E na końcu słowa czytamy jak E. Poproszę. Poproszę. Nie poproszę. Nie. Może tam być oczywiście taki lekki element nosowy, czyli mówimy E i takie coś takiego, poproszę, ale spokojnie możecie czytać po prostu E. Poproszę. Idziemy dalej. Fraza proszę pokroić. Proszę pokroić. Uwaga na słowo pokroić. Tutaj akcent jest na O. Pokroić. Pokroić. To I czytamy trochę jak J. Pokroić. Pokroić. I możecie zapytać, ale proszę czy poproszę? Jaka jest różnica? Kiedy chcecie dostać jakiś produkt, możecie mówić albo poproszę, albo proszę. Proszę jeden chleb, albo poproszę jeden chleb. Raczej mówimy poproszę. A kiedy macie frazę z czasownikiem, to mówicie proszę. Proszę pokroić. Albo proszę zrobić, proszę napisać. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że kiedy będziecie uczyć się w mojej szkole, to zawsze będziecie mogli na lekcji zadać swoje pytania nauczycielce. Nauczycielka wszystko Wam wyjaśni krok po kroku i będziecie wszystko rozumieć. Zapraszam Was serdecznie. Skontaktuj się ze mną przez link w opisie filmu. Zorganizujemy bezpłatną konsultację, porozmawiamy. Ja sprawdzę, jaki jest Twój poziom języka polskiego, wybiorę najlepszą grupę, no i będziesz uczyć się polskiego w mojej szkole. A teraz następna fraza z dialogu. Ta fraza to coś jeszcze. Coś jeszcze. Czytamy to jak jedno słowo. Coś jeszcze. Coś jeszcze. Powiem to bardzo szybko, tak jak powiedziałabym naturalnie. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś jeszcze? Coś jeszcze? W niektórych regionach Polski, tutaj to si, s z kreską, możecie usłyszeć jak zi. Coś jeszcze? Coś jeszcze? To jest normalne zwykle w Krakowie. Osoba, która pracuje w piekarni, zwykle pani, może Was zapytać, coś jeszcze? Albo to wszystko? Ta fraza też była w dialogu. To wszystko? Wiem, słowo wszystko jest trochę trudne, ale spokojnie zobaczcie. W na początku w tym słowie czytamy jak f, f, wsz, wsz, wsz. Proszę powtarzać. Wsz, 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 wsz. I potem s, s, s. Ja wiem, to jest trudne, bo jest szy, a potem sy. Wszys, wszys, wszystko. Wszystko. Ale kiedy mówimy szybko, to mówimy wszystko. Nie mówimy ty. Mówimy to wszystko? To wszystko? Więc jeśli chcecie, żeby było Wam trochę łatwiej, możecie mówić
wszystko, a nie wszystko. Ale oczywiście wszystko to jest dobra forma, perfekcyjna forma. Idziemy dalej. Słowo pączek. Jeśli chcecie kupić pączka, to mówimy poproszę jednego pączka. Tutaj nie ma e, jest a. A litera o, a z ogonkiem, tutaj jest wymawiana jak on, jak ony, a wasz język jest tutaj za zębami, dosyć wysoko. Pączek, pączek, pączek. Poproszę jednego pączka. I jeszcze drożdżówka, drożdżówka. Uwaga, czytamy od końca. K, wka, tak? W czytamy tutaj jak wka. Ówka, dżówka. Jeszcze raz. Dżówka, żdżówka, ożdżówka. Jeszcze raz. Ożdżówka, rożdżówka, drożdżówka. I razem drożdżówka, drożdżówka. Ok, i jeszcze. Ile płaci osoba w dialogu? 18,70. Często słyszymy tylko numery 18,70. To znaczy 18 złotych 70 groszy. Ale naturalnie mówimy po prostu 18,70. Uwaga, wiem, że numery po polsku są trochę problematyczne, ale mam dla Was lekcję o wszystkich numerach od 1 do 1000. Tam macie też wskazówki, tips dotyczące wymowy. Link będzie w opisie. A teraz powiem tylko, jak przeczytać te numery. 18, 19, 20. 18 i 19. Tutaj mamy element naście. Naście. Musimy powiedzieć razem si, ci, e. Si, ci, e. Naście. Naście. I kiedy mamy 18, pamiętajcie, że SI czytamy jak si. Oś, 18. 18. A w słowie 19 mamy na początku dzi, DZI to jest dzi, a literka e z ogonkiem, tutaj jest czytana jak e. Tak, to jest poprawne. 19. 19. A ten numer to 20. 20. Dobrze, teraz jesteście gotowi, żeby powtarzać za mną albo mnie imitować. Będzie fragment, a potem pauza. Możecie albo słuchać i potem mówić, powtarzać, albo możecie imitować mnie i mówić razem ze mną. Start! Dzień dobry, poproszę jeden chleb. Dzień dobry, krojony? Tak, proszę pokroić. Coś jeszcze? Tak, poproszę jeszcze 4 żytnie bułki.
To wszystko? Nie, poproszę jeszcze jednego pączka z budyniem. A z czym są drożdżówki? Z serem, z makiem i z budyniem. To poproszę 2 z serem i 1 z makiem. To wszystko? To wszystko, dziękuję. 18,70. Kartą? Nie, gotówką. Dziękuję. 18,70, 19, 20 i paragon. Dziękuję. Do widzenia, dziękuję. Do widzenia. Brawo, świetnie. Pamiętajcie, żeby ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. A teraz okazja, żeby porozmawiać i poćwiczyć dialog w piekarni. Ja teraz będę panią w piekarni, a ty będziesz klientem. Dzień dobry, krojony. Coś jeszcze? To wszystko? Z serem, z makiem i z budyniem. To wszystko? 18,70. Kartą? Dziękuję. 18,70, 19, 20 i paragon. Dziękuję. Do widzenia. Super. Fantastycznie. Gratulacje. Teraz proszę wyjść ze swojej strefy komfortu i iść do piekarni, kupić polski chleb i go zjeść. Smacznego! I jak Wam się podobała ta lekcja? Czy taka imitacja z dialogiem to jest coś, co Wam się podoba? Chcecie więcej? Proszę napiszcie koniecznie w komentarzu. Jeśli to było dla Was praktyczne, to bardzo proszę o wsparcie mojego kanału. Możecie to zrobić albo przez donację, albo kupując jeden z moich kursów wideo na mojej stronie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa!